Witam wszystkich. Chciałbym najpierw pokazać, tak, mamy aluminium po anodowaniu. Chciałbym pokazać, jak to wygląda, a następnie zacznę składać. Oś Z ustawić prowadnicy, no i to wszystko właśnie. Tak. I tak to ładnie wyglądają te płyty. Kolor taki sam aluminiowy też jest. Super, mi się to bardzo podoba. Teraz zobaczymy coś jeszcze. I chciałbym powiedzieć jeszcze, czy trzeba anodować aluminium, czy nie trzeba. Tak. Tak, to też ładnie wygląda. O, tu coś jest takie, nie jest anodowane. Tak, widać. No takie błyszczące. A to jest takie jak niby matowe. I tak, czy trzeba anodować aluminium? No bo anodowanie robi tak, że ten materiał, ta właśnie górna warstwa staje się mocniejsza i szkrobać jego, powiedzmy, jak czymś tam się uderzy, to nie tak się psuje ten aluminium. Po drugie, jeżeli robicie tą maszynę do obróbki tam metali miękkich, tak jak ja robię to, powiedzmy tam aluminium, mosiąc tam i tam jeszcze coś, no powiedzmy, jeżeli się obrabia mosiąc, to się nie używa wody. Jeżeli się obrabia aluminium, to przy aluminium na pewno trzeba używać wody, czyli taki specjalny plyn chłodzący, od którego po prostu może pójść rdza taka po aluminium, jeżeli ten aluminium nie jest anodowany. Właśnie tak to mówię, to dlatego, że to już nie jest pierwsza maszyna i mieliśmy już takie wypadki, kiedy po prostu trafiała woda, później się robiło czarne i później się po prostu tak schodził ten aluminium po prostu i ten. No i psuł się oczywiście, no. I tak mamy jeszcze jedną płytę mamy. No to w ogóle jest bardzo ładna ta płyta, bo ona była szlifowana z tej strony, była szlifowana to, dlatego ona wygląda tak ładnie w jeden kolor. No super, i zaraz zacznę składać. Właśnie tak, to weźmę to, postawię tu dwie prowadnicy, ustawię między sobą, postawię oś Z z góry, też ją trzeba ustawić. Tak, to dodatkowo jeszcze trzeba postawić tu łożysko, czyli blok łożyskowy, no i tam część z góry oczywiście. No. Jak widać, tu mam wszystko, co potrzebuję, żeby złożyć oś Z, no i minimalnie złożyć oś X. Najpierw muszę tu z tyłu do osi X postawić ten uchwyt do nakrętki. Dlaczego muszę to zrobić najpierw? Że jak widać, to jest 4 śruby do mocowania. Później, kiedy wstawię tu prowadnicę, nie będę miał możliwości przykręcić tego, czyli dokręcić tych śrub. Wtedy najpierw muszę to zrobić. To potrzebuję taką ilość śrub. Tu jest ten blok łożyskowy. I teraz, kiedy przykręciłem ten uchwyt, nie mam jak tego położyć, no bo jak położę, to to tak się widzi. Wiadomo, muszę postawić jakieś tu podkładki. Mam takie 4 podkładki szlifowane w jeden wymiar. Oczywiście ten położę zaraz tak. No i z tej strony też. No z tej strony nawet można jedną, ale położę dwie. Jak widać, zdecydowałem się, żeby postawić mato, dlatego że jak tu postawię ściski, tu jeden, tu drugi, jedynie tylko takie ściski mogę tam postawić. Mnie to nie pasuje.
no bo dlatego, że tu z góry jeszcze ta oś stanie. Teraz postawię tu jedną prowadnicę. Już ustawiłem oczywiście zegarem tą oś, tu po tym boku. Teraz muszę postawić prowadnicę. No oczywiście te powierzchnie trzeba powycierać, żeby tu nic na nich nie było. Tak. Wycieramy prowadnicę, czy płaszczyznę wycieramy. Tak, te prowadniczki mam już czyste. Zaraz tylko dopasuję, jak oni muszą tu stać. No tak, jedno tu, druga tu. Jedną zdejmujemy. Tak, i teraz naszykowałem płytki wzorcowe, no bo odległość stąd do początku tej prowadnicy, do tego boku, z tej strony, musi być 15 mm. Mam jedną 15 i drugą 10,5 plus 4,5, no czyli też 15. Muszę to z boku postawić, docisnąć i później to przykręcić. I już po tym można zacząć ustawiać prowadnicę. Ta prowadnica ma 410 mm, czyli tak to nie muszę ją za bardzo wygiąć, ale oczywiście sprawdzimy to. Jedyna sprawa, że ta prowadnica nie może wystawać nie z tej strony, a nie z tej. Też dlatego, że tu stanie uchwyt silnika, czyli taka aluminiowa ta pokażę, ta część. A z tej strony nie może wystawać, no bo jak coś będziesz obrabiał, trafia tak, że po prostu materiał chodzi dokładnie poza tym aluminium. Jeżeli to będzie wystawało, to może się zawadzić tam po prostu gdzieś. Dokręcamy każdą śrubę, no tak powiedzmy mocno, i później 1/4 obrota odkręcamy ją, tak żeby cała prowadnica chodziła. Później bierzemy na jedną stronę i na drugą te płytki wzorcowe. Powiedzmy tak, że może ktoś nie ma imadła, nie ma po prostu frezarki na przykład, żeby to ustawiać. To też przy tej długości to w ogóle nie ma aż takiego znaczenia, no bo ona jest za bardzo krótka, ta prowadnica, i ja myślę, że ona musi być prawie równa. Może tam jakaś setka gdzieś tam wyjdzie, ale to prawie nic z tego. Dodatkowo, powiedzmy, nie macie po prostu płytek wzorcowych, tak? No to też nie jest problem. Teraz pokażę. Jest ta oś, tak? Ona stanie tu z góry. Jak się ustawisz po prostu o jakąś dychę w tą stronę albo w dychę w tą stronę, no czyli mamy tu 0,5 mm, tak? To czyli możemy dwie dyszki powiedzmy dać w jedną stronę, dwie dyszki w drugą. To nic się nie stanie, po prostu się przesunie wózek albo tam. Też nie gra żadnego znaczenia. Tak, no ja teraz muszę coś wziąć takie płaskie, szlifowane. Powiedzmy jak to. Postawić to z boku. I ustawić tą prowadnicę. Najlepiej oczywiście byłoby tą część tu zamocować. Czymś bym ścisnąć, tak. Docisnąć prowadnicę. I wtedy już skręcić. No zaraz tak sprawdzimy, jak to wyjdzie. Bierzemy pierwszą śrubkę. Skręcamy. Nie bardzo mocno. Już. I tak samo drugą. No bo jak skręcimy tą pierwszą, to się jednak rusza wszystko. I wtedy już skręcamy tam drugą. Z tej strony jest super. Jeszcze raz to sprawdzić. No, super. I tak, jak ją ustawić? Prawidłowo byłoby postawić tu ten wózek. Postawić po prostu zegar i jeździć po tym wózku, nie po prowadnicy. No bo to nie jest, jak z boku, to nie jest płaszczyzna bazowa.
płaszczyzna bazowa idzie na wózku. Ale jak ten wózek ma, nie wiem tam ile, może tam 80 mm, no czyli dłużej, ten wózek stanie aż na 2 śruby. Tak, i będę jeździł. To najpierw ja spróbuję zegarem przyjechać po prowadnicy, a później już postawię wózek i zobaczymy, jak to na wózku wygląda. Tak, jak widać stoję 0. Czyli ja sprawdzałem, gdzieś 5 mikron mi wychodzi na tej długości. Oczywiście ja to teraz poprawię, ale zaraz pokażę, co to. Widać jest 0. Tak samo 0. Ale tu już minimalnie uchodzi jakieś tam parę mikron. Może za 4 już. To trochę więcej niż tam 5 mikron. Nawet 6. O, tu do ostatniej śruby dojeżdżamy dalej. Nie ma potrzeby. No około 5-6 mikron może. To się wszystko pokazuje. No, nie wiem jak to normalnie czy nie. To się wam decydować, ale ja to jeszcze ustawię tak, żeby tu pokazywało równiusieńko 0. I jeszcze takie pytanko. Czy to jest prawidłowe ustawienie tego do tej maszyny? No raczej nie. Żebyś to ustawić normalnie, co do, powiedzmy, co do mikronu, co do parę mikron, by trzeba było wziąć liniał jakiś równej, dobrą klasą dokładności, tam jakiś tam 0,0, nie wiem, i do tego liniała ustawić tą prowadnicę. To byś było wtedy bardziej prawidłowo. Dlatego, że na tej maszynie prowadnice, one też mogą być zużyte, ale nie wierzę w to, żeby one aż tak za bardzo, po prostu jest bardzo ciężka maszyna i nie wierzę, żeby one były za bardzo zużyte. Dlatego ustawiam się do tej maszyny. I tak, jeszcze dla tych, którzy po prostu, powiedzmy, no nie mają frezarki, to się po prostu można tak ustawić tam jedną prowadnicę, później na nią postawić wózek, postawić zegar i zegarem przyjechać drugą prowadnicę. Jeszcze było tak, że niektórzy ustawiają, po prostu stawiają jeden wózek, drugi wózek, na ten wózek wstawiają później oś, czyli tą płytę taką, i później przyjeżdżają do jednej strony, dokręcają jedno drugie, no czyli po jednej śrubie tu, po jednej tu. Dojeżdżają tam, dokręcają po jednej śrubie, no i później już dokręcają te wszystkie śruby. Dlatego, żeby po prostu ono nie chodziło ciężko, wyjdzie tak, powiedzmy, w miarę równo. No tam naprawdę co do parę setek wyjdzie, dla niektórych to po prostu przy obróbce drzewa tego bym stracił. Tak, tu już ustawiłem powiedzmy tam do parę mikron, tam może 1-2 mikrony się, no po prostu strzałka ta trochę tak się rusza i zaraz pokażę. Trzeba było pokazać najpierw, że że to jest ustawione, że on się po prostu nie w powietrzu wisi, tak? No, zaraz pokażę jeszcze na sekundę. No tak, to dojechaliśmy do końca. Ja to wyłączę, żeby nie szumiało. Pokażę tak, w tą stronę. Jak widać, w tą stronę się rusza, w tą stronę też się rusza. No, można powiedzieć do parę mikron. A zaraz jeszcze wstawię wózek, do wózka zegar. Będę jeździł wózkiem i sprawdzę jeszcze, jak wózek tam jeździ. No i tak, to jak widać, wózek stoi, 0 mam ustawione, chodzi w tą stronę. W tą stronę tak samo chodzi. No i jedziemy. Oczywiście, że w tym wózku kulki i może się po prostu zegar ruszać, za tego no, tak w miarę ciasno chodzi.
No jak dla mnie ta strzałka tak chodzi plus minus 5 mikron, ale uważam, jak się postawi po prostu 4 wózki, to się nawet się nie ruszy. Można powiedzieć, że jedna oś już jest ustawiona. Jedynie, że trzeba dokręcić normalnie te śruby i wtedy zacznę ustawiać drugą prowadnicę. Tak, postawiłem już drugą prowadnicę. Jak widać, ona się tak rusza. Samo jak ta pierwsza. I później bierzemy tą odległość od tej prowadnicy do tej. Ona jest u mnie 110 mm, czyli bierzemy płytkie 110 i tak samo jak robiliśmy z tej strony, robimy tu. Dociągamy, przykręcamy tak minimalnie i później następną stronę. Jak coś, to można powtórzyć po prostu od tej pierwszej strony i sprawdzić, czy dobrze wszystko jest. Musi być tak w miarę ciasno. I tak, mamy ustawioną tą długość, szerokość można powiedzieć, tak? No i teraz pojechać zegarem, ustawić to. Ale jak tu powiedzmy, tu musi być po prostu jednakowa szerokość. Nie musi być dokładnie tam 110, tak jak ja mówiłem, ale musi być jednakowa po prostu szerokość. Teraz pojadę zegarem po tej prowadnicy, no i sprawdzę, jak ona stoi. Co z tego wyszło? Tak, wyszło. Jak widać, rusza w jedną stronę, tak samo w drugą. I jedziemy. No i tak samo, może jakieś tam parę mikron się rusza, może gdzieś jakaś nierówność, a może dodatkowo, że po prostu maszyna sama może jakoś tam minimalnie drżać i w ten moment, kiedy po prostu silnikiem jedzie. Uważam, że jak jest tu parę mikron, to nic. Mamy ustawioną jedną, drugą prowadnicę, zaraz tylko podociągam te śrubki, wszystkie tu. Następnie muszę postawić wózki, ustawiam blok łożyskowy, ustawiam, no, czyli wszystko to, co trzeba dalej to ustawić, ustawiam to wszystko. Tak, teraz muszę do tej plety ten uchwyt przykręcić. Najpierw jego tu tak zamocuję, później już wstawiam śrubę i po dokręcaniu śruby tylko wtedy podjadę tą osią do góry i tylko wtedy dokręcę już te śrubki, które będą tu stali. Jakoś to spróbuję wytłumaczyć, bo w tej pozycji nie można dokręcić, tak to chodzi wszystko. A jak się dojeżdża ta nakrętka do samej góry, no to wtedy tu stoją łożyska i ta nakrętka się ustawia do tych łożysk. Jak najbliżej tego łożyska, to wtedy można ustawić. A jak podjedzie tu i stanie gdzieś pod skosem i ona się może po prostu taka minimalnie w lewo, minimalnie w prawo chodzić, to się nic nie stanie. Nie wiem, może ja jakoś nie do końca prawidłowo to wszystko powiedziałem. Jeszcze raz. Tych śrub nie dokręcamy, tak samo dokręcamy mocno, później na 1/4 obrotu to odkręcamy te śruby, tak żeby, no widać, one się ruszają. Wtedy ja biorę tą śrubę i wstawiam w to łożysko. Tak ciasnało tam wchodzi, tak nakrętką minimalnie dokręcę. I teraz w ten moment ustawię tak, żeby ta oś jeździła równo, się tak przesuwało po prostu równo. I wtedy jak dokręcę te 16 śrub, później dokręcę tą nakrętkę, zaraz pokażę.
Później dokręcę tą nakrętkę normalnie już do hama. Jak do hama? No tak, żeby się po prostu śruba się tak kręciła. Podjadę jak najbliżej tu, czyli jeszcze trzeba tam te śrubki powkręcać. I wtedy tylko jak podjadę, dokręcę te 4 śruby. Bo w ten moment ona się ułoży, tak się ustawi. Do tego dokręcę, będzie git. Tak jak widać, ja to zdemontowałem, żeby te śrubki dokręcić. Teraz pokażę coś. Tam w poprzednich filmikach mówiłem, dlatego żeby po prostu te otwory, ten otwór, już nie pamiętam ile on ma, 40 mm, coś takiego, żeby nie robić jego na równo, nie robić na H7, tylko zrobić 40, a tam 1-2 dychy na plusie. Dlatego, że tu jest regulacja. Czyli jak to chodzi, to na pewno ma regulację. I teraz mamy ten otwór może się wyregulować do góry, do dołu, powiedzmy tak, a ten uchwyt, że jak on stoi po prostu na śrubach, on się może wyregulować w lewo, w prawo, czyli w 2 osiach normalnie się reguluje. I tak, te 2 płyty, górna i dolna, mają jednakową szerokość. To wtedy biorę, no tak samo jakiś równy płaskownik szlifowany. Podstawiam jego do jednej strony. Można dokręcić powiedzmy na każdym wózku po jednej śrubie. Teraz możemy to zegar gdzieś w którymś miejscu postawić, no i pojeździć tym po prostu i zobaczyć jak to chodzi. No tak, żeby jedna strona była tak w miarę równa. Jedynie, że po prostu jak to stanie już wrzeciono, no te uchwyty do wrzeciono, to 4. Oni też będą mieli regulację. Czyli nie ma problemu, nawet jak ta oś też stanie nierówno, to też ona po prostu nic nie robi. Najważniejsze, że mamy prowadnice równo ustawione. Tak, mam tu już wszystko ustawione. Tak to chodzi. No jak dla mnie to jest wszystko super. Teraz muszę z tamtej strony kamerę postawić. Teraz widzimy ten wałek, czy po prostu wejść ten otwór. Tą nakrętkę dorabiałem, czy nie nakrętkę, tą śrubę dorabiałem ja. Ona po prostu jest dopasowana, tu jest minus 1/100. Tu jest otwór 15 mm, a tu jest minus 100, czyli ona nawet wczesno wchodziła już przed tym złożeniem, ale zaraz muszę to wstawić. Tak, stawiamy. Teraz dokręcić tam z prawidłową stroną, bo to widać, to niby jest szlifowane, to jest takie ciało. Tą stroną się trzeba wkręcać. I taka sprawa. Co się stanie, jeżeli powiedzmy ta śruba stanie nierówno i zacznie po prostu tak się chodzić po cały koniec. Powiem szczerze, że nic się nie stanie, no bo miałem pierwszą maszynę, no ona była prawie z używanych cięci zrobiona. I ta śruba też była używana, wszystko było używane i ona się tak chodziła po cały koniec. Powiem, że normalnie obrabiałem jakoś i nawet nieźle takie wymiary wychodzili, może tam nie co do 1/100, a co do tam 200. Tak, no i teraz jak dokręciłem tą nakrętkę, można podjechać bliżej, aż prawie do samego końca. I tak, jak dokręcam tą nakrętkę, no to biorę ten ścisk, tu mam około 20 mm może tej śruby, która nie jest używana. Po prostu nakrętka nie dojedzie do samego końca. Tak, mocuję z tym ściskiem.
A, co chciałem jeszcze powiedzieć, na pewno trzeba zaobserwować ten kanał, z dołu taki przycisk i do tego, żeby po prostu wiedzieć więcej informacji o składaniu maszyny, obróbki skrowaniem i takiego wszystkiego. No wiecie, tak? O co chodzi. Robię to dlatego w taki sposób, że kiedyś miałem złożoną maszynę. Wszystko było super, tak samo były chiwiny, C5 nakrętki, czyli było super, no, super dokładna maszyna, ale miała wibracje. Nie wiedziałem po prostu dlaczego tak się dzieje i nie mogłem się zorientować. A te wszystkie nakrętki tam w poprzedniej maszynie to ja brałem, ręką trzymałem, tu wstawiałem klucza, dokręcałem to, no i oczywiście tu taka kontra i tą kontrą mocowałem. No i miałem wibracje. A później myślę sobie, no wezmę ściska, to tam też miałem taki kawał nieużywanej tej śruby, ścisnąłem to ściskiem i bardziej mocno to dokręciłem, czyli tą nakrętkę. I super, wibracje się przestali, po prostu nic nie było i dobrze się wszystko chodziło. I to właśnie najważniejsze, no czyli jedna z takich najważniejszych rzeczy, które trzeba zrobić. Nie trzeba to tak na chama tak bardzo mocno dokręcać, no bo w tym wypadku tu stoją łożyska, takie jak niby tak pod kątem, które się schodzą między sobą. Nie są takie zwykłe łożyska. Teraz sprawdzamy. Ja tak to podnoszę to i sprawdzam jak to chodzi. No, nawet można jeszcze dokręcić. No i tak to. Teraz tylko dokręcić kontrę i gotowe. Tak, nakrętka razem z tą śrubą, która już wszystko skręcone. Jak sprawdzić, czy jest normalnie wszystko ustawione, no czyli chodzi tylko o tej śrubie kolowej. Śruba się powinna, jak się bierzesz za tą nakrętkę i kręcisz tą śrubę, to ona się powinna normalnie obracać. Może tak nie za bardzo lekko, bo kiedy się za bardzo lekko obraca, no to wtedy nakrętka nie jest dobrze dopasowana i ona ma takie luzy. Powinno tak trochę tak ciasnało obracać, ale normalnie. No widać, o, obraca. I co najważniejsze, teraz widzimy, w którym miejscu stoi ten uchwyt, a w którym miejscu stoi ta nakrętka do tej śruby. Jak ta nakrętka jest bliżej tego bloka łożyskowego, to w tym miejscu muszę się w taki sposób, no tak się, że normalnie obracać. Jeżeli u Was, powiedzmy, odjechaliście aż dotąd, no i to wtedy super wszystko się obraca, a jak podjechaliście tu, to wtedy przestaje albo w ogóle obracać, albo bardzo ciężko. No to wtedy jest nieprawidłowo ustawiony, wtedy trzeba coś z tym robić, nie wiem, bo powiedzmy weźmiemy tak dwie osi, jedna oś, druga oś i po którejś z tych osi nie jest równo ustawiony i to musicie się po prostu po której osi i wtedy to ustawić, no bo nawet jakby się bardzo zachciało, to nawet za to można poruszyć. Tu mam średnicy 12 mm. No to się obraca. To jest super, no. Może ktoś wie jakąś inną metodę do sprawdzenia, no to proszę bardzo, można tam w komentarzach napisać, żeby też ludzie inni wiedzieli o co tu chodzi. No, oczywiście jak za tą pokręcisz, no to na pewno się wszystko kręci, wszystko obraca. I na pewno nie wszyscy oglądają wszystkie moje filmiki. Chciałem pokazać, dlaczego to są takie wybrania. Płyta, gdzie stoi silnik, to dlatego, żeby stała taka lamitka. To widać tak. Ona stoi, kiedy to dojeżdża, żeby po prostu taka lamitka się nie uderzyła o tą płytę. Ostatnie, co chciałem dla Was pokazać, są takie zaślepki do prowadnicy. Jak ich prawidłowo ustawić? Tak, to bierzemy tą zaślepkę. No. Ustawiamy minimalnie, nie wciskamy ją, tylko minimalnie tak można wcisnąć, żeby ona się tam trzymała. Bierzemy coś płaskie, powiedzmy coś takiego. Stawimy
Tak? I paluchem z góry dociskamy. Można jeszcze podociskać tak, żeby ona stała jak najrówniej. Żeby idealnie równo było z prowadnicą. Dlaczego to jest takie ważne? No bo na tych wózkach stoją wycieraczki i oni jeżdżą, no oczywiście wycierają tam powierzchnię, żeby nie syfu, nie brudu, nic tu nie było takiego. I kiedyś, dawno, ja jeszcze tego nie widziałem i brałem to, a tak, paluchem wcisnąłem, byle jak, żeby tylko przystała tam do środka. To nie jest bezpieczenie śruby, to jest bezpieczenie właśnie tego wózka, żeby pod wózek się nie trafiało różny syf. Potem jak już ja dowiedziałem się, jak to prawidłowo trzeba robić, niektórzy z tych zaślepek też stawali nierówne i stawali trochę głębiej. I trzeba było ich wyciągać i wstawiać idealnie równo. No bo później po pracy widać, w którym miejscu syf wyciera równiutko, a w którym miejscu po prostu on się nawet zostaje tam w tym. No tak, paluchem widać, kiedy to wystaje. Jest prawie równo. Super. O, tu widać, równiusieńko stoi. Jeżeli jedna z tych wpadła więcej tam, no to niestety ją trzeba wyciągnąć czymś. Albo może jakąś inną znaleźć, może tam się została. To wstawić i wstawić ją równo. No bo tu zostanie, powiedzmy, tu zostanie syf. Ten wózek się najedzie, ten syf wejdzie tam do środka, odjedzie i będzie chodził tam po prostu ten syf w środku. No i tak to wygląda jedna oś, którą złożyłem. Wszystko chodzi, kręci. No i dziękuję wszystkim za oglądanie. Paluszka do góry i do następnych filmików.